Samochody legendy. Możemy je podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa samochodów legend to te samochody bardzo popularne, które zrobiły ogromną karierę. Takie na przykład jak Toyota Corolla albo Volkswagen Golf. Każdy je zna i pełno jest ich na ulicach. A druga grupa samochodów legendarnych to również auta bardzo znane, rozpoznawalne, ale rzadkie. Tak rzadkie, że prawie nie widać ich na ulicach. Jedno to na przykład Toyota Supra, a drugie to też Volkswagen Golf, ale z literkami GTI. I dzisiaj test dokładnie takiej legendy. Ale się kolorystycznie wpasowałem dzisiaj w ten samochód. Nie wiedziałem, że przyjedzie biały, naprawdę. Bardzo ładne auto. Jedyny słuszny kolor. Zawsze marzyłem o Golfie GTI. Przysięgam. A ty? Wiesz co, chyba każdy marzył o Golfie GTI. Właśnie. To nie jest ma- ten rodzaj samochodu, że jak mieliśmy lat 10 marzyliśmy o Golfie GTI, jak mieliśmy lat 20 marzyliśmy o Golfie i jak mieliśmy 22 lata marzyliśmy o Golfie i, a potem nam przeszło. I żaden z nas nigdy nie kupił sobie Golfa GTI, tak jak tutaj wszyscy stoimy. Ja miałem, tylko że GTD-ka. A nie, I poprzednią generację, czyli szóstą. nie, hot hatch w dieslu to się to ja tak jakbyś miał taki dom opalany ciągle węglem. No way. I tu się mylisz. No way. 2020 rok. Tak. I to jest ciekawostka, ponieważ Golf 7, a w zasadzie 7,5, bo tak się określa tę generację, 2012-2016 to była 7, potem na tyle dużo modyfikacji wprowadzono w tym aucie, zresztą ono długo żyło na rynku, bo 8 lat, na tyle dużo modyfikacji wprowadzono i wizualnych, i technicznych, że powiedziano, że to jest taki 7,5 Golf bardziej. Natomiast w Europie był sprzedawany do 2019 roku i wtedy został zastąpiony Golfem 8. Natomiast my mamy wersję ze Stanów i ciekawostka jest taka, że ta wersja na Stany była produkowana w Meksyku. Jej produkcję celowo wydłużono, bo to były czasy COVID-u, nie wprowadzano od razu 8, był problem z częściami, wiele innych problemów związanych z dostępnością, w związku z czym zdecydowano się, że go tłuką dłużej, tłukli go rok dłużej i dlatego tu mamy 2020 rocznik produkcji, wersja amerykańska. Tu mamy wersję taką ABC. Absolutnie brak czegokolwiek. Nawet nie ma LEDów ani ksenonów, Tak. tylko z tego co zauważyłem jak wyjeżdżałeś, to jest żarówka H7, tylko udająca LEDa troszkę. To właściciel sobie taką żaróweczkę dołożył. A to jest zgodne ze standardami europejskimi, ja tak zapytam. Żarówka jest homologowana na rynek niemiecki, no niestety na polski rynek jest niehomologowana. Czyli to ten retrofit tak zwany, tak? Coś takiego, natomiast jechałem tym samochodem wieczorem i powiem szczerze, naprawdę jest duża różnica i dziwię się, dlaczego te żarówki nie są jeszcze w Polsce homologowane. To, co odróżniało oczywiście wersję GTI od wszystkich innych siódemek i to na pierwszy rzut oka można poznać, to te czerwone wstaweczki, troszkę inny tu jest grill. A dlaczego to logo tu jest czerwone tutaj? Wiesz co, Powinno bo, być czarne albo tak, srebrne. tak, natomiast ten samochód, jak sam wspomniałeś, był sprowadzony z Ameryki, no i był delikatnie uszkodzony. To Aha, możemy i od sobie razu, rozumiem, właściciel stwierdził, że to będzie performance. No, jakby w Polsce nie kupisz, wiesz, grilla ze srebrnym. Może gdzieś tam jakbyś mocno poszukał, to może byś znalazł. Generalnie jak zamawiasz części, a on zamawiał dużo części z ASO, no to zamówił sobie już z czerwonym emblematem. Bo czerwony emblemat świadczyłby o tym, że to jest wersja performance, bo w Polsce po lifcie była dostępna tylko 245-konna Tak. performance. Były też Club Sporty, bo on miał po lifcie 290 koni, była TCR, natomiast w Stanach podstawą ciągle była ta zwykła GTI, tam nie było żadnych performance'ów i tak dalej, nie bawili się w takie rzeczy, dla nich 230 koni z dwulitrówki to i tak dupę urywało. Tutaj napis GTI, po którym też łatwo go poznać. No i z tyłu oczywiście końcówka wydechu podwójna, no i tu już jest prawilny napis GTI, natomiast to mnie dziwi. Na czarno pomalowane i te felgi mnie dziwią, na czarno pomalowane. To poprzedni właściciel w Co Stanach, to za pakiet? to jest pakiet Steve albo Bob, albo Paul, nie wiem. John Paul. John Paul. Czarne felgi, czarne emblematy i tam kilka gadżetów jeszcze w środku. Szkoda, to że później zapomniał pokażemy. szyb przyciemnić. Tak, tutaj nie przyciemnił szyb. No, widzisz, no to taki amerykański tuning. Okej. Amerykański Czyli tuning, to nie? bardzo podobny do podlaskiego. No dobrze, ale Golfa GTI kupowało się nie dla wyglądu, chociaż jak miałbym być naprawdę szczery, to powiem Ci, że podoba mi się ta 7 zdecydowanie bardziej niż 8. Stylistycznie. Uważam, że tak. naprawdę bardzo ładnie się to auto zestarzało. Ty, a powiedz mi, a czemu tu się szyba uchyla, jakby były drzwi bezramkowe, Wiesz jak co, się to jest otwiera? Łukasz, bardzo dobre pytanie, bo ja sam nie wiem dlaczego.
Z tyłu nie. Była pewna teoria, do On której... był przerobiony z trzydrzwiowego? Ale w trzydrzwiowym też się nie otwierają. Myślałem, że może to jest... Może drzwi są z Sirocco, tylko dospawali ramkę. Może. Wiesz, tam z tyłu Fajne. w bagażniku są takie jakby odpowietrzniki, które robią to, żeby nie była poduszka powietrzna w środku, tak? Aha, żeby nie rezonowało, Żeby nie rezonowało łatwo i tak było dalej. zamknąć drzwi I i to tak by dalej. tłumaczyło to, dlaczego one się opuszczają, bo może tam tego nie ma w wersji na Amerykę. No ale wtedy by tylne drzwi Ale też by się wtedy tylne, opuszczały. a no. tego nie ma. Także to jest taka trochę dziwna teoria. Nie wiem, dlaczego tak jest. Czy to jest coś przekodowane na rynek amerykański? Ciężko mi na to Pewnie pytanie coś odpowiedzieć. napsułeś, jak wymieniałeś olej przy okazji. Nie. Tu też był tuning, jak widzisz. No właśnie, Było- szczotą drucianą ktoś to szorował? Było na czerwono wszystko. No ale jakby tego nie po widać, Co, ale tak to wiesz. po co to już zdrapywał? No już mogło zostać na czerwono. Wyglądało to strasznie. Silnik EA888, takie Tak. oznaczenie. Volkswagen, w nomenklaturze Volkswagena po prostu 2.0 TSI. Występował we wszystkich w zasadzie markach i modelach koncernu Volkswagen Group. Po dziś dzień jest tak naprawdę użytkowany, tylko pewnie w zmodyfikowanych Czwarta jakichś generacja. wersjach. Czwarta generacja. generacja. I co nam, panie Piotrusiu, możesz pan o tym silniku, o tym oznaczeniu EA888 powiedzieć? Bo wiesz, co mówią o 2.0 TSI? Wszystkie biorą olej. We wszystkich tam się te wypalają te panewki czy coś tam, ja się na tym nie znam. Wszystkie to 2.0 Znaczy generalnie TSI. ludzie narzekają na ten silnik. I ten w EA888 też, tak? Tak, na te pozmianowe też. Te silniki brały, twierdzą ludzie, że brały olej. Jakby to kwestia tego, jak też ten silnik użytkujesz. No, jakby... No zaraz będziesz mówił, że co 8 tysięcy Oczywiście, wymiana że tak. oleju. Oczywiście, że tak. no nie co 8, Bo a to- co 15. Okej. Aczkolwiek no, o takiej bezawaryjności tego motoru to bym nie powiedział, bo jest tutaj kilka rzeczy, które się w tym motorze psują. Między innymi przykładowo pompa wody, która jest pod kolektorem ssącym, pęka korpus, ona jest plastikowa, nie jest na rozrządzie, bo rozrząd mamy na łańcuchu. Uszkadzają się takie tutaj przestawiacze faz rozrządu, to są takie siłowniczki. Nie jest to duży koszt, ale są dosyć mocno uciążliwe, bo potrafi Ci wywalić kontrolkę, obniżać Ci moc. Potrafią się to cewki, odma, jak tutaj widać, już jest nowa założona, bo też już był problem z odmą. Ty, sporo tego jest. Jest tutaj takich troszeczkę rzeczy, więc nie powiedziałbym, że to jest taki bezawaryjny silnik. No, A czy jeżeli są to robisz- drogie naprawy? I to jest, jeżeli- pociąga za sobą, bo to wiesz, kupujesz hot hatcha, a nie prawdziwy samochód sportowy, po to, żeby mieć niskie koszty eksploatacji. I stosunkowo niewielkie zużycie paliwa, przyzwoite osiągi, ale też nie chcesz inwestować w coś takiego. No nie chcesz przy każdej wymianie oleju wkładać do niego 2, 3, 4, Dokładnie 5 tak. koła, nie? Wiesz co, to nie są rzeczy, które się psują co chwilę. Jakby ta pompa wytrzymuje około 100 000 A kilometrów. potem ile kosztuje? Pompa w zamienniku producenta, który robi jakby, powiedzmy, na pierwszy montaż, to jest około 1500 zł. Plus twoja robota 8 koła. To jakieś 9. No, Z częściami. Tak właśnie, Z częściami. tak właśnie mi się wydawało. Słuchaj, cewka... Nie, ale tak szczerze, a robota sama? Słuchaj, robota to jest około 500-600 zł, bo to A, nie jest jakaś dobra, mocno skomplikowana okej, taka dobrze. robota. No to dobra, co 100 Zależy- tysięcy kilometrów, 2 koła włożyć w porządku. Zależy po prostu jak kto wyciąga. Niektórzy wyciągają kolektor ssący, niektórzy wyciągają tylko przepustnicę, wyciągają wentylator do obudowy i też się nie dostać, bo ona jest pod spodem. Okej. Taki elektrozaworek kosztuje około 150-250 No dobra, zł. Czyli to nie są jakieś- pierdoły, tylko ale które są upierdliwe. irytujące. Uciążliwe, irytujące, Irytujące, które okej. potrafią Cię po prostu wkurzyć, tak? I jedna rzecz, która różni ten silnik też od wersji europejskiej, No. to nawet widać też gołym okiem, mamy tutaj miejsca na wtryskiwacze. Wersja europejska tego silnika posiada 8 wtryskiwaczy, wersja amerykańska posiada tylko 4 wtryskiwacze. I tutaj kolektor jakby jest przystosowany, natomiast nie ma A zamontowanych skąd ta wtryskiwaczy. różnica? Wiesz co, chodzi Pomiędzy Ameryką o emisję a- spalin europejską, a amerykańską. Przede wszystkim Tylko o emisję, czy o zużycie paliwa też wtedy? zużycie też, no ale jakby ten wtedy, wiesz, ten, który ma 8 jakby ma mniejsze zużycie, bo ma tam przed No tak, właśnie o tym mówię. tak dalej, nie? Także Ale to jest jedyna bardziej różnica. 2 litry, czy to jest bardziej pół litra paliwa? Ja bym myślę, że bardziej jest Pół litra paliwa. 0,8. Dobrze. plus minus. O, 0,7 jakbyś powiedział, to O. nawet byśmy A to przerwali później. zdjęcia. A to później. W zawieszeniu, czy powinniśmy się czegoś bać, albo jeżeli chodzi o zużycie hamulców, no bo zawieszenie jest tutaj inne względem standardowej siódemki, bo jest Tak. obniżone o 30 mm, o 3 cm. I czy w Stanach było tak samo? W Stanach było tak samo. Jedyna różnica między Europą a Stanami, o której mi wiadomo, to jest różnica między grubością drążka stabilizatora.
W Europie jest grubszy, w Stanach jest cieńszy, jeżeli dobrze pamiętam. No Ale- zazwyczaj, bo na przykład Subaru, które były WRX, STI, dokładnie tak samo w Stanach miały cieńszy ten drążek jakby stabilizatora. to jest też element, który wymieniasz, nie wiem, miałem przez 20 lat pracy, Wymieniłem 800 drążków. 5 może wymieniłem w ogóle. Takie to jest element, który się nie zużywa, nie? Okej, ale można go sobie wymienić na grubszy, jeżeli chcemy Oczywiście. mieć Oczywiście. Wszystko możemy. sztywniejsze auto Wszystko w możemy. zakrętach. Dobrze? Jeżeli chodzi o zawieszenie, to jeżeli nie mamy tutaj z regulacją twardości, tak, no to No, wiadomo, wersji jest, nie spodziewam się, żeby było. wersji jest, tego nie mamy. Ale gdybyśmy mieli tą wersję Autobahn, bądź ewentualnie europejską Performance, no mielibyśmy tą regulację, no taki amortyzator wtedy jest droższy na pewno od zwykłego. Natomiast jeżeli tu mamy zwykłe podstawowe zawieszenie, to jest po prostu jak zwykły Golf. Jak zwykły 1.5 TSI czy 1.6 diesel, tak? Czy 2.0 diesel, nie? Czyli 5 groszy. jest To jeszcze tanie, to jest słowo o Volkswagen, skrzynie, mój drogi, bo te skrzynie też budziły kontrowersje, podobnie jak silnik 2.0 TSI. Tutaj mamy 7-biegowe Tak. DSG. Tutaj mamy skrzynię DQ381. Jedni mówią, że się psuje, drudzy mówią, że się nie psuje. Jedyna awaria, która tutaj jakby dosięga tej skrzyni biegów, której ja miałem też przykłady i jakby też klienci zgłaszają, to jest błąd z czujnika ciśnienia sprzęgła numer 1. Generalnie fabrycznie Też nie brzmi drogo. nie brzmi drogo, nie brzmi drogo. Jeżeli byś chciał to zrobić w ASO, to jest wymiana mechatroniki. I O już, kurde, i tu już to jest już drogo. brzmi drogo. To już jest tam dyszka plus O, robota ja i tak dalej. pitole, no. Natomiast są firmy, które naprawiają, sam wymieniają ten czujnik. No ale i tak muszą rozebrać skrzynię. No to już mechanik. Nie rozbierasz skrzyni, tylko wyciągasz mechatronikę. To nie jest Okej. mocno skomplikowana robota. Koszt takiej usługi to jest około 1500 do 2000 zł, jeżeli chodzi o robotę, i naprawa to jest podobny koszt. Czyli już troszeczkę mniej. Wnioski tego są takie. Z tego, co powiedziałeś mi o tych częściach mechanicznych, czyli silniku, o sprzęcie, zawieszeniu i tak dalej. Ma sporo irytujących tak naprawdę problemów, które mogą się przytrafić, natomiast w samej naprawie nie jest już drogi. No nie, bo wiesz co, to wszystko jest montowane w grupie Volkswagenowskiej, także wiesz, to nie jest rzecz, która tyczy tylko jednego modelu i wtedy wiesz, że to jest drogo, tylko to tyczy po prostu całej grupy Volkswagenowskiej, bo ta sama skrzynia też się znajdzie w Karoku, w Tiguanie i w innym jakimś modelu Volkswagena, tak? Przejdźmy do kwestii praktycznych, mój drogi. O Jezu, jaka szmata wstrętna. Weź to, aż się lepi już. Damy to twojego kolegi, tak? Tak, mojego bardzo tak. dobrego kolegi. Zobacz, damy mu taką ładną, świeżą, pachnącą, nowiutką matę, Masz. idealnie dopasowaną. Już Zobacz, wiemy, czym była ta osłona. to do zębów jest. Do zębów. No ale widzisz, jak się ma golfa, to trzeba To trzeba wozić. mieć narzędzia. Tak, ale w sumie niepotrzebnie najpierw to włożyłem, bo chciałem jeszcze zerknąć, wiesz gdzie? Tu chciałem zerknąć, mój drogi, ponieważ, jest koło zapasowe, znaczy dojazdowe oczywiście, ale no troszkę innych gratów. Natomiast właśnie, z tego co pamiętam, to one fajnie miały, bo miały podwójną podłogę bagażnika. Te golfy, tam co prawda się wtedy robił taki delikatny, mały schodeczek, co nam tutaj napchał tutaj dziadów, gratów i przez to nam się, o kurwa, o ja pitole, stary. Na cymbałkach kolega gra, widzę. Przezorny zawsze ubezpieczony, nie? No dobrze, 380 litrów, mój drogi, ale takie dosyć ustawne wyglądają na dosyć ustawne. Jeden haczyk, drugi haczyk, tutaj mamy gniazda zapalniczki, to jest fajne. Kurna, co tu się sypie? To jest fajne, że jak to podniesiemy znowu sobie wyżej, patrz, to jest tutaj taka sprytna blokada, którą sobie blokujesz, nie? Normalnie na delikatnej sprężynce i wtedy, ta półeczka nam wisi. I teraz to można jedną rączką. Ładnie, dwie kieszenie tutaj po Takie bokach. skodowskie Simply Clever. Proszę, wrzucaj tam walizeczkę dużą. No, panie kochany, to ja może wrócę po drugą dużą. No, druga Nie, duża i kabinówka. Nie, druga duża nie wejdzie nam, ale jak sobie taką wielką wstawisz, to zobacz. Tu robisz to tak, tu robisz tak, jeszcze zobacz ile masz miejsca, a to jest kompaktowe auto. I ja dlatego zawsze lubiłem Golfa. Mówię całkiem serio, że do tej 7. generacji, bo 6 była podobna dokładnie, że do tej 7. generacji
To było wszystko przemyślane, praktycznie. Ten samochód miał taką stylistykę, która się nie zestarzała. Zobacz, to jest auto, które ma stylistycznie 12 lat. I naprawdę moim zdaniem fajnie wygląda. Jak popatrzysz sobie dzisiaj na rynek, na to, co rynek pokazuje, jedno podobne do drugiego, a tutaj oczywiście widzisz od razu, że to Golf, widzisz od razu, że to Volkswagen, ale się ono po prostu dobrze zestarzało. Tak, ładnie się zestarzało. I zobacz, no praktyczność tego bagażnika, wow. Naprawdę wow. No, bo tak to ja się nie zmieszczę. Mam nadzieję, że tam masz z przodu jeszcze trochę miejsca. No nie, no ja mam wygodnie. No kur... Chcesz- To zrób se mniej wygodnie, A. żebym ja miał... Dobra, o, teraz, o, dobra, wsiadłem Słuchaj, i teraz słuchaj, możesz nie troszkę każdy odsunąć. Polak ma twój wzrost. A obniż maksymalnie fotel, bo wydaje mi się, że jeszcze jest wysoko. O. Ja twój Dobra. kumpel w schronisku dla zwierząt pracuje? Ma pieska. Co? Ma pieska. No to wygląda jakby miał ich 18. Ja też mam pieska. Urus. A, Gdzie tam chodzisz? Urus. Urus. W sumie chodź, bo tutaj i tak jest dużo miejsca, tak jest. Siadaj tutaj na kanapie. Tu już inne psy jeździły. Dupka, tu siadaj dupkę. Dupkę sadaj tam, mówię do ciebie. Tam dupkę sadzaj. Widzicie, to nie jest tak, że my nie szanujemy samochodów producentów. My też nie szanujemy samochodów naszych kumpli, którzy dają nam auta do testów. Siadaj no! Ale miejsca, powiem ci, mam spoko. Jeżeli ty tam siedzisz wygodnie, Nie, to to tak, jest na tak. stopy mam, na kolana mam, trzasnę drzwiami, tutaj na boki mam, nad głową nawet mam, Urus też ma, nie licz mnie! Dobra, już, wychodź stąd. I jest podłokietnik, nie lubię jak są tak cup holdery umieszczone, bo tam nie ma jak położyć łokcia, tylko on ci wpada do środka, no ale jest. I jest nawet rękaw na narty i to ten rękaw jest dosyć szeroki i to fajne, zobacz, tu jest podłoga, więc przewozisz sobie dłuższe przedmioty, wziąwszy pod uwagę to, że jest dużo miejsca w bagażniku, to naprawdę można jechać sobie na narty, może nie, wiesz, na weekend w 4 osoby wyskoczysz. Bardzo mi się ta krateczka GTI podoba, ja ją uwielbiam. No bo Wiem, to że jest- GTI były też ze skórzanymi Tak. fotelami, bardziej sportowymi, brałbym taką. To jest nawiązanie do tradycji, do historii, mega fajne, naprawdę. no jeden z 3 akcentów GTI. Jak się nazywa ta karteczka? Clark? Jak dobrze pamiętam? Taka dziwna trochę nazwa. Nie wiem, no dziwna. Ale ona widać, że nie będzie się z biegiem czasu wygniatała, że nie będzie się męczyła, tylko wygląda fajnie, jest z porządnego tego materiału. Nie jest to przyjemne może w dotyku, ale wygląda fajnie i porządnie. Natomiast to był już ten Golf, w którym, wiesz co zrobiono, czego ja nie lubię? No, pożałowali trochę. Pożałowali niestety na materiałach i o ile przednie drzwi tutaj na podszybiu mają fajny, miękki, przyjemny materiał, to tutaj jest wszędzie po prostu plastik. Na szczęście tutaj podłokietnik, no za miękki nie jest, ale jest miękkim materiałem obity i to ma przyjemną, fajną strukturę na boczku. I fajnie, że pozostawili przynajmniej w kieszeniach tą wykładzinę. To jest Tak. naprawdę fajne. Nie rozumiem, dlaczego producenci tego nie stosują, tylko nie w niewielu samochodach to się zdarza. Bo to kosztuje 5 zł, a od razu zobacz jak wygląda. Ale to 5 Fajnie. złotych razy, Razy 4, milion razy samochodów. 4 boczki, potem razy 1 milion samochodów. Dobra. No. Mówię 5 zł, to już powiedziałem, że Na 4 na boczki? wszystkie. O, tutaj już jest miękko, widzisz? Tu jest fajnie. Ta wstaweczka taka A la carbon? a la Ale takim- carbon. No wiadomo, że plastikowa, ale to wszystko jeszcze, wiesz, sterowanie lusterkami było tu, gdzie powinno być. Kurde, lubiłem Volkswageny z tamtego okresu, co ja Ci będę gadał, no. Potem się coś popsuło nagle, jak pokazali ID3 i nowego Golfa 8, no. Te wszystkie haptyczne przyciski, te slidery, to, no, te ekran, no. No właśnie. Dobra. Ty, a powiedz mi taką rzecz. A 7 to już nie miała elektrycznego ręcznego? No miała, tylko wersja na Stany Zjednoczone ma ręczny normalny. Naprawdę? Zajebiste. I po tym można poznać, jakbyś oglądał ogłoszenia, wiesz, samochód jest przerobiony na Europę, No. no jakby największa zmiana. Rękawa nie zmienisz, nie? No, Musiał nie, no być konsolę zmienisz. tutaj. Musisz zmienić konsolę, Konsolę musisz dołożyć środkową przycisk, musiałbyś musisz zmienić. zmienić zaciski ze zwykłych mechanicznych na elektryczne. No ale Także to już trochę- dużo zabawy to już jest. Myślę, że tego nikt nie A przebił. powiedz mi, a w manualu były, nie wiesz, tam oferowane? Były w manualu, 6-biegowy manual. To sobie rozumiesz, ściągasz Golfa 7 w manualu, jak trafisz ze Stanów i z ręcznym i masz już wtedy prawdziwe GTI. Fajną zabawkę. Fajną zabawkę. Natomiast no, wersja bida rzeczywiście, bo lusterko nawet nie jest samościemniające. Plus, bo ja akurat to lubię, bardzo mi się podobały te zegary, ponieważ już często w wersjach europejskich one były z Virtual Cockpitem po lifcie, czyli już miały cyfrowe 12 cali. Multimedia mamy malutkie, one mają z 1,5 cala,
Normalnie były już 10-cale, ponad 9 cali, tak. I wydaje mi się, że on wtedy był cały dotykowy, albo miał tutaj większy ekran po Cały prostu. był dotykowy, Cały, nie no miał właśnie. guziczka, przekrętełka do Tak, przytrzymania. nawet klima jest manualna. Co ciekawe, mamy grzanie zydli, fotele mają elektrycznie regulowane oparcia. To też taki dziwne rozwiązanie. Przesuwa Znaczy- się je manualnie, podnosi się i obniża manualnie, a mają elektrykę oparcia akurat. No, natomiast ja bardzo lubię tą praktyczność, czyli właśnie w golfach zawsze podłokietnik, który jest regulowany. On nie ma tutaj trybów jazdy, nawet żadnych nie, no ma mode i co, ma. jaki ma? Mode, a indywidual jak zrobimy mu i chcemy go sprawdź. sobie. Układ kierowniczy normal, blokada mechanizmu różnicowego przedniego normalna, napęd normal, dźwięk silnika sport. To jedziemy z dźwiękiem silnika sportowym w takim razie. Tak, bo nie mówiliśmy o tym wcześniej, natomiast ten samochód posiada elektroniczną blokadę mechanizmu różnicowego. Tak, z przodu. One seryjnie już chyba w nią były wyposażone, nie? Ale sztywniutki. Sztywniutki, Nie nie? mamy adaptacyjnego zawieszenia, ale zobacz, ile mamy przebiegu? 70 tysięcy kilometrów. To chyba nasz sprzęt tam gdzieś tylko hałasuje, ale tak to poskręcane, zobacz porządnie. Tutaj z deski rozdzielczej, ze słupków, z konsoli środkowej, zero jakichkolwiek niepokojących dźwięków. Trzyma się kupy. No, wychodzi na to, że Meksykanie dobrze składają. No tam w Meksyku nawet na Europę produkowano dużo samochodów, choćby Tak. Tiguana na przykład, tak? Jettę. Allspace'a i to wszystko to szło normalnie na Europę, więc tam ta fabryka, ona cieszy się dosyć dobrą renomą. Volkswagen Beetle na przykład, nie? też ten jest, ostatni. Zresztą on nadal chyba tam jest produkowany na niektóre rynki Ameryki Południowej na przykład. Bo w Europie już nie jest dostępny. A co to Poprzednie. jest, ty mi powiedz? Słuchaj, to jest... Jaka historia za tym się kryje? Chciałbym poznać historię tej gałki. Tej gałki. Posłuchaj, historia tej gałki jest następująca. Po zakupie tego samochodu, bo sprawdzaliśmy to, jest historia w ASO normalnie w Stanach, że pan Greg, Steve, czy tam jak mu tam na imię, poszedł do serwisu, do ASO i poprosił, żeby mu to zamontowali w serwisie, nie? Ale poszedł z tym już, rozumiem. No najprawdopodobniej, bo nie ma tam Ja części, bo to nie, pierniczy. nie No wygląda mi to na, wiesz, oryginalną część akcesoryjną Volkswagena, nie? Ale jak to jest zrobione? Przecież w tej dźwigni standardowej Volkswagena Mamy przycisk. nie mamy przycisk, żeby wrzucić bieg, a tutaj się to podnosi, tak? Tak, więc ktoś Fajne, to musiał fajne, dobrze to super. przerobić, nie? Super, super. Wiesz, jakby próbował nawiązać do akcentów golfa, bo są 3 akcenty, wiesz jakie Tak, są te piłeczka 3? golfowa. Tak, I to rzeczywiście podobne jest. podobne. Trzeci akcent to ta krata, Krata. na której siedzimy. A trzeci, no czerwony kolor? Nie. Co? Nie, to jest ta czerwona kreska na grillu, A, oznaczająca na grillu, tak. moc samochodu. Okej. I ona nam generalnie towarzyszy od pierwszej generacji Golfa GTI. Wiele osób zarzucało temu autu, że tutaj nie ma takiej duszy hot hatcha w tym aucie, w takim sensie, że on Cię nie zachęca od razu do brutalnej, agresywnej jazdy, tak jak choćby Fiesta ST, która jest jeszcze mniejsza, albo jak Clio RS, czy Megane RS, czy nawet na przykład Hyundai N, i 30N dokładnie, bo tamte auta są takie bardziej radykalne w tym swoim sportowym wydaniu. Natomiast ja lubiłem GTI za to, że on w tym podstawowy, nie mówię o Club Sporcie, bo Club Sport już był taki bardziej rzeczywiście No, zadziorny, to już. agresywny, szybszy i czułeś, że wsiadasz do auta z innym charakterem, ale ja w GTI zawsze lubiłem to, że jak chcesz, to jeździsz nim jak zwykłym 1.5 TSI czy 1.4 TSI. On szybciutko, ta skrzynia zmienia biegi, on jest wtedy dosyć ekonomiczny, nie pali dużo, zawieszenie wybacza sporo, po prostu jeździsz jak normalnym samochodem, jak zwykłym kompaktem, który ma 140 koni. A jak trzeba, to sporcik, i to fajnie brzmi nawet. I to i jedzie, i to brzmi. Natomiast ja wiem, że z tymi samochodami ze Stanów jest tak, że często ludzie obawiają się ich z kilku względów. Po pierwsze, wydaje im się, że to są auta mechanicznie różniące się od tych europejskich. To jest raz.
Więc w związku z tym i części będą drogie. Mówimy oczywiście o europejskich autach sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych, czyli co oznaczałoby, że i części będą trudno dostępne, że będą droższe, ale jak rozumiem w tym wydaniu tak nie jest. Hamulce z GTI europejskiego. Jeżeli chodzi o grupę Volkswagenowską, to nie ma różnic. Tak jak wspomniałem, no tam różnica w kodzie silnika, natomiast te zmiany są jakieś, wiesz, Kosmetyczne. No, kolektor jakby też możesz zamówić w Europie dostosowane do 4 wtryskiwacza, nie do 8, także tu nie ma problemu, żeby zamówić część, tak? Cała reszta osprzęt silnika, czy mechanika, nie wiem, czy zawieszenie, czy do skrzyni, czy do nadwozia elementy, jak najbardziej możesz domówić. Są marki oczywiście, w których się to różni, na przykład jest to BMW czy Mini, gdzie silniki się różnią. Na przykład jeżeli sprowadzasz sobie takiego miniaka ze Stanów, benzynową 2-litrówkę na przykład, no to niestety trzeba kupić silnik na rynek amerykański, bo jest kilka różnic. Naprawdę? Tak. I o tym często ludzie się przekonują, kiedy kupią sobie silnik, a potem im nie pasuje. O, silnik rozkminiliśmy, zawieszenie rozkminiliśmy, skrzynię biegów rozkminiliśmy, mamy tutaj ten elektroniczny dyfer z przodu. Czy on psuje się? Jak do tej pory na te samochody, które do mnie przyjeżdżają, ja nie słyszałem ani nie miałem żadnego problemu z tym elektronicznym dyfrem. Elektronika w środku, której jest stosunkowo niewiele. Nie, właśnie widzisz, tutaj by się wydawało, może jakieś radio ale nie, tutaj się nic takich rzeczy nie dzieje. W środku, można powiedzieć troszeczkę, że to w środku, no bo czasami mają problemy nagrzewnice, zapychają się i czy to jest wersja amerykańska, ale wtedy w manualnej klimatyzacji, a w wersji europejskiej to praktycznie w każdym potrafi jest automatyczne klima już. automatyczne potrafią się nagrzewnice przypchnąć. Między innymi przez to, że w zbiorniczku płynu chłodzącego jest tak zwany silikat. Jest taki woreczek, Tak, który pochłania wilgoć. tak, i ten woreczek czasami pod dużym przebiegiem potrafi sobie pęknąć, rozszczelnić się i ten granulat zapycha. Więc często klienci sobie wyciągają ten silikat. Wersja amerykańska tego nie ma. Możesz sobie też zamówić zbiorniczek, który nie ma tego. Natomiast koszt wymiany takiej nagrzewnicy też nie jest jakiś duży, bo nie trzeba deski pruć, tylko wyciągasz ją między pedałami, tam pedałem gazu, wyciągasz pedał gazu, wysuwasz nagrzewnicę, 2 klamry. Nagrzewnica chyba coś koło 500 zł kosztuje, także to nie są jakieś tam, wiesz, duże rzeczy. Tak jak wspomniałeś, jest masa takich rzeczy, takich pierdół, które się po prostu tu mogą popsuć, ale one nie są jakoś tak mocno drogie, wiesz, nie czujesz tego jakby mocno po kieszeni, że to tak będzie Cię bolało, nie? Ile masz? 120 na godzinę? 120. Nawet jest, powiem Ci, względnie cichy. No jak tak jedziemy sobie tutaj po tej betonowej, to delikatnie szumy powietrza, troszkę tam wydech słyszę, ale to może jeszcze dlatego, że nie, jedziemy w trybie eko. To Tak. wydech nie jest w trybie sportowym. No jakby nie budzi jakiejś emocji, nie? Golf. Nie czujesz, że jedziesz Po prostu GTI-kiem, nie? Golf. No nie, ale właśnie o to chodzi w GTI. Ja to akurat w nim doceniałem, że nie był takim ordynusem, brutalem, wulgarnym, który za każdym razem próbuje Ci albo złamać kręgosłup na nierówności, albo jest tak głośny, że przy 120 zaczynają Łeb Ci urywa. krwawić uszy. Natomiast ma wygodne fotele. Ma. Prawda? Fajnie trzymają na boki, naprawdę To jest fajnie. bardzo fajne. No i też trzeba zwrócić na to uwagę, że one się będą tu wycierać, nie? Na tych boczkach tutaj, na tych wystających fragmentach tutaj przy... Tak myślisz? Tak. Widziałeś Przy już większych takie przebiegach przypadki? przyjeżdżają te samochody, no i już widać tam, wiesz, nitka się pruje, już materiał się pruje. Na szczęście to jest dla tapicera prosta robota, bo te materiały są łatwo dostępne. Czerwona nitka też, więc to jest Ale do wiesz co, zrobienia. bezproblemowo możesz zamówić sobie nowy pokrowiec, wiesz, czy gąbkę fotela w serwisie i to też nie są jakieś... No, możesz jechać Spoko. jeszcze na giełdę do Słomczyna i też sobie I kupić kupić cały pokrowiec. Tak. O, i to jest też to, co lubię w GTI, czyli zużycie paliwa. Wyzerowaliśmy sobie przy 120, mamy 6,6. No. Z GTD mi. Ja wiem, że Twoje GTD przy takiej prędkości to pewnie 1,8 paliło, nie? Nie, no 4,8, ale... No, tam jeszcze 2 litry mniej. Sytuacja wygląda tak, że według producenta powinniśmy tę setkę osiągnąć w 6,3 sekundy. Jak wiesz, te GTI występowały w przeróżnych odmianach mocy. Od 230 do nawet 310 na ośce. 310 jak miałeś Club Sporta S. I różnica pomiędzy Club Sportem S a tym jest całkiem nieduża, bo ona wynosi tam chyba pół sekundy, 0,6, 0,7, no bo ogranicza Cię przy tym rozpędzaniu od 0 do 100 ta Oś. przednia ośka. Nie jest dociążona.
Ona wtedy się delikatnie unosi, trakcja nie jest idealna, szczególnie na samym początku. Czyli co, 6,5 zrobimy? No 6,3 to zobaczymy. A jesteś w trybie sport? Sport. O, nawet launch control się wyświetliło. Masz... Oż kurna, ale to wyłączyłeś mu kontrolę trakcji? Ty dopiero teraz pociągnął. 7,12. Czułeś to? Już! No nie, bo na początku mu przepaliłeś gumy ile, no. Ale to zruszyłem z kontroli, wiesz, z procedury. No dobrze, ale spróbuj, no to on w takim razie ma, czy jest tak, zimno? Bardzo, ma letnią oponę, więc ona jest niedogrzana, więc nie mamy tutaj zdecydowanie takiej przyczepności, jaką powinniśmy mieć i zrobił to w 7,12. Zrób mu z procedury, poczekaj. zrób mu z procedury, ale na początku ogranicz mu trochę tej mocy. 7,12. Dobra. Odpuść. No nie. Za bardzo. O, Ty jeszcze na trójce przymielił. no już. Sukces 7,47. Nie wiem, czy to nazwać Dobra, sukcesem. to zrobimy teraz inaczej. No, jedziesz. I ja pitole. No, zszedłeś poniżej 7. 6,96. Bez procedury. 7,36. No, I tak jakby jest było szybki, cieplej. ale sprawia wrażenie szybkiego i fajnie brzmi. Mhm. Jednak dwulitrowe jednostki w tych hot hatchach brzmią inaczej niż tam, gdzie 1,6 Już na czuć przykład pakowano. pod obciążeniem, nie? I Czuć, ta charakterystyka tak. silnika się Tak, też on zmienia. się też lubi kręcić do wysokich No, obrotów. widziałeś, jak Gdzie tam fajnie? jest czerwone pole? Już od 6000, ale on tak 6,5, 7 prawie się Osiąga? kręci, nie? No to nieźle. Jak na uturbiony silnik, to naprawdę fajnie się rozkręca. To co? Chcesz spróbować? Co zrobić? Przejadę spróbować? się. Nie, ale się przejadę chętnie. I uwielbiałem jedno jeszcze. W Golfach i w ogóle w grupie Volkswagena, zresztą to lubię nadal, zajebiście mogłem sobie wszystko wyregulować. Idealna pozycja za kierownicą, szeroki zakres tego i wzdłużnego, i na wysokość regulacji kierownicy. No idealna pozycja. Nad głową jeszcze ja wysoki w kompakcie, ile mam miejsca. Tutaj na barki, wiesz, ten fotel, jego można sobie pochylać, zrobić kołyskę? Nie, nie można akurat tego. No ale wszystko mi się po prostu tutaj zgadza, jeżeli chodzi o taką ergonomię siedzenia. Podłokietnik we właściwym miejscu, tu też, no wow. No i podłokietnik też, nie dość, że góra-dół, to jeszcze przód-tył. No i oczywiście żadnych mild hybrydów, żadnego dodatkowego sprzętu elektrycznego, tylko wciskasz gaz i jedziesz. Natomiast ona dosyć wolno redukuje te biegi. Jak jedziesz w trybie Eco albo w trybie Comfort, to zobacz. Jadę sobie stabilnie, chcę wyprzedzić, uwaga, raz, dwa, nie? Takie te 2 sekundy No jest, mijają. jest ospała, nie? Natomiast potem na szczęście nie wrzuca znowu najwyższego biegu, tylko już ma zapięty trochę niższy, tak jakby w domyśle wiedziała, że w ciągu tych kilku sekund jeszcze możesz chcieć raz przyspieszyć. Bo na tej zasadzie działa skrzynia DSG. No w tych nowych mam wrażenie, że już inaczej, bo te, które mają mild hybrid, to wiesz, wyłączą Ci ten silnik, wyłączą Ci tą skrzynię biegów, dodasz gazu, one się załączą po 2-3 sekundach, wszystko się tam zepnie ze sobą, zacznie jechać, ale każde najdrobniejsze odjęcie gazu oznacza, że on znowu wchodzi w tryb żeglowania i wyłącza silnik. No w hybrydach tak to jest, ja mówię o tych normalnych samochodach w skrzyniach DSG. Jest ta skrzynia tak przystosowana, że kiedy jedziesz na 5. biegu, to skrzynia ma przygotowany dla Ciebie bieg 6 I 4. i cały czas jest w stand-by'u, nie? Co Aha. Ty będziesz chciał? Czy chcesz delikatnie przyspieszyć, żeby Ci wrzucić na 6, czy jednak chcesz kogoś wyprzedzić i ma Ci rzucić na 4? No kurna, przepałowaliśmy trochę paliwa. 16 litrów. No ale ile żeśmy razy ruszyli, wiesz? No Na wiem. pełnej Na pełnej No to co, kupiłbyś? Tak. Wyobraź sobie, że też myślałem, że są droższe te samochody, ale Golfa GTI 7, tylko z pierwszych lat produkcji, czyli i przedliftowy, i słabszy, bo on miał wtedy chyba 220 koni, jeżeli dobrze pamiętam, to kupisz już za 40-50 tysięcy złotych, więc plus to minus. już jest plus minus, tak. Poliftowe egzemplarze wiadomo, że droższe. Za takiego ze Stanów rocznik 2020, tak jak ten, trzeba zapłacić 70-80 tysięcy, ale ciekawostka jest taka, że 1.5 TSI
europejski będzie Salonowy kosztował podobne pieniądze. Tak. Więc masz alternatywę, albo kupujesz sobie 7 1.5 TSI salonowy z Polski za 70-80 tysięcy, albo ze Stanów kupujesz takiego 2.0 TSI, który już daje trochę frajdy z jazdy i płacisz tyle samo. Najdroższe egzemplarze, no to około 100 kosztują. Co ciekawe, nie ma praktycznie w ogóle w sprzedaży takich wersji jak Club Sport w Polsce na używanych. Ja myślę, że to jest kwestia tego, że były dość drogie, bo już do R-ki się zbliżały ceną, na przykład Club Sport S. Natomiast no, zapamiętałem ten samochód naprawdę ekstra. Tylko to już jest trochę inna kategoria niż GTI. Mimo że mam w nazwie GTI, to jednak Club Sport jest zdecydowanie bardziej nastawiony na sport, na zapierdalanie. Tak. Twardszy, bo tam było też zmienione zawieszenie. I hamulce. moim zdaniem te auta ludzie trzymają, bo one Mogą wejść w status kolekcjonerski. auta poszukiwanego. Mogą, naprawdę mogą. Zawsze lubiłem Golfa GTI. Zawsze był to taki protoplasta tych wszystkich hot hatchy. Zawsze fajnie jeździł, lubiłem w nim tę uniwersalność, czyli widziałeś, jak wygląda tutaj bagażnik. No, można się w 380 litrów zapakować w 4 osoby na tygodniowe czy dwutygodniowe wakacje bez najmniejszego problemu. Z tyłu miejsca na tej kanapie też nie ma źle. Teraz patrzę, jak ty siedzisz z przodu, z tyłu siedzi silny i nie narzeka na brak miejsca na kolanach. Normalnie trzyma za fotelem, więc petarda. Więc połączenie praktyczności z fajnymi osiągami, a jednocześnie z fajnym komfortem i ciszą przy normalnej, zwykłej jeździe. I dodatkowo przy kosztach eksploatacji Tak. daje nam fajny tutaj kompromis. Irytowałyby mnie takie drobne awarie, z którymi muszę jeździć. Natomiast plus za to, że nie są drogie w naprawie i plus za to, że nie są poważne, czyli nie wyjdzie Ci tu korba bokiem, nie rozsypie Ci się skrzynia biegów, tylko na zasadzie jak dbasz, tak masz. Jeżeli przywiązujesz wagę do wymian olei, jeżeli przywiązujesz wagę do tego, żeby to było cały czas sprawne i na bieżąco wszystko naprawiasz, no to jak rozumiem 300 000 kilometrów nie jest dla tego silnika wielkim problemem. Nie masz problemów. Znaczy, wiesz, no zdarzyło mi się, że miałem u siebie na warsztacie silniki z Golfów GTI, które, no niestety coś tam się wydarzyło, natomiast to nie były seryjne problemy. Na 10 raptem 8 miało ten problem. Tak, bo tam wiesz, jakieś tam zmiana mocy silnika, zmiana turbiny. No ale to już ludzie wiesz, sami... Nie mówię o takich tuningowych rzeczach, no to zdarzały się, wiesz, że tam tłok popłynął albo korba wyszła bokiem. Były takie przypadki, tak? Natomiast jeżeli mamy fabryczną wersję, nietuningowaną... No to dobrze, ale jest coś takiego jak bezpieczny tuning tego silnika? Jeszcze tytułem końca? Wiesz co, myślę, że Bo one tak. wszyscy mówią, że one są podatne na zmiany mocy. Są podatne, bo jak generalnie ten silnik jest, no może z niego wykręcić jakieś 500 konia, nie? No ale to już po przeróbkach Znaczy, też po przeróbkach mechanicznych, bo tak? A ja to też mówię zmieniamy, bezpieczny, wiesz. czyli nie chcesz zmieniać osprzętu, nie chcesz kombinować, bawić się w mechanikę, w kosztowne wydatki, tylko chcesz tylko sterownikiem. Ten no silnik sobie... Myślę, że sterownikiem tutaj pod 300 jesteśmy spokojni do... Ale bezpieczny, czy do znowu zrobienia. mi korba nie bokiem wyjdzie nie, albo no, przetopi mi się przy takiej mocy nie powinna wyjść bokiem korba. I przy samym w sensie zrobieniu sterownika. No to kurna, jak 300 koni, to też tych newtów to będzie już ze 400 wtedy, nie? No, trochę inaczej będzie jeździło, nie? Trochę za spalanie też wtedy nam zejdzie, nie? Wtedy Club Sporta mamy. Chyba mamy Club Sporta. Przynajmniej Tylko trzeba o tym osią zawsze mi chodzi. pamiętać, że mamy tylko napęd na przednią oś i mamy problem z trakcją. Jak ktoś chce mieć więcej trakcji, to R-kę. Może R-kę kiedyś też przetestujemy, bo to też był fajny wóz. O, bardzo fajny. No. Daję mu mocne 8. No, Ty jak zwykle 10. nie, dyszki nie. Słuchaj, no ja bym wolał, żeby było te 4 napęd, tak? No bo bym się trochę męczył. Nie, no ja bym takie 8,5, 9 z minusem. O. Ja mu dałbym 10, ale minus 1 punkt za gałkę i minus 1 punkt za te pierdoły, które się tam lubią pod maską popsuć.